Moje uszanowanko, witajcie ponownie, Kamil z tej strony i dzisiaj zabieram Was na przejażdżkę dziwną, ale też i ładną, na pewno nietypową maszyną, z jaką ostatnimi czasy miałem do czynienia. Czyli zapraszam Was na test Zontesa 350 VX. Prezentację tego motocykla pasowałoby zacząć od tego, co to tak na dobrą sprawę jest, do jakiej klasy motocykli można go przyporządkować. I wystarczy spojrzeć na to, z czego wywodzi się jego pierwowzór, czyli tak naprawdę model 310V, czyli tak na dobrą sprawę mały Ducati Diavel, bo tak był postrzegany. I faktycznie były pewne podobieństwa, natomiast do modelu V dokleili, jak sugeruje nazwa VX, przód od modelu X. Nic bardziej mylnego. On może faktycznie na zdjęciach tak wygląda. Ja tak go postrzegałem, że to właśnie jest przód X-a, tył V-ki i taki ulep, który przyznam szczerze na zdjęciach wyglądał koszmarnie. Tym bardziej chciałem go właśnie zobaczyć na żywo, pojeździć, zobaczyć o co chodzi, bo jak już obejrzałem sobie filmy, prezentacje oficjalne od Zontesa, to spodobał mi się niesamowicie. Fakt faktem tam występował z kuframi w standardzie, był z kuframi, Shada bodajże. W takiej konfiguracji wyglądał po prostu przekozacko, taki potężny, fajny, turystyczny motocykl. I na żywo jak się na niego spojrzy, to jest zupełnie inna bajka. W ogóle komu nie pokazywałem tego motocykla, to zawsze było takie wielkie wow. Zwłaszcza jeśli pokazałem te wszystkie dodatki, które ma, lustereczka fajnie składane, bardzo solidnie zrobione, elektrycznie otwierane, wlew paliwa, siedzenie, ten monowahacz, to wszystko naprawdę to robi wrażenie, plus jeszcze do tego cena 24 000 za 350, która jeździ tak jak zaraz zresztą sami zobaczycie, no to faktycznie no ma ręce i nogi i powoduje, że wygląda to na bardzo opłacalny zakup. Dobra, wracając do tego, więc niby cruiser, pałka, przód od turystyka X-a i gdzieś usłyszałem stwierdzenie, że to jest bager. No i dobra, ale do bagera takiego prawilnego właśnie brakuje mu tych seryjnych kufrów, które możemy założyć i wtedy jest ok. Ten przód taki ciężki, rozbudowany, ale generalnie powinien być taki niski, wiesz, taki właśnie cruiserowy. Robiła to kiedyś Honda, który się nie za bardzo udało, chociaż trafiła do GTA 5 chociażby. Niemniej jednak bardzo szybko zniknął z rynku. I tutaj nagle pojawia się Zontes. Nie podobał mi się na zdjęciach, podobał mi się na żywo, pojeździłem tym trochę. No jest trochę za mały jak dla mnie, to zdecydowanie, ale to nie jest niczym nadzwyczajnym. Od razu zaznaczę, mam ponad 2 metry wzrostu, więc na każdej maszynie wyglądam dziwnie, co Wam pokażę za chwilę tutaj. Natomiast zaskoczył mnie poziomem detali, które tutaj występują, które Wam zaraz pokażę. No dobra, i zaczynamy część warsztatową. Chyba będę częściej tak się przypatrywał motocyklom, chociaż chyba nie we wszystkich jest to potrzebne, ale tutaj jak najbardziej, bo tych detali takich fajnych, którym warto byłoby się przyjrzeć, warto byłoby pokazać, jest całkiem sporo. Chociażby tylne koło i to jak wygląda piasta i regulacja napięcia łańcucha. Koło schodzi bardzo łatwo na 5 śrub, zupełnie takich samych jak są w samochodach znane. Tutaj mamy śrubę, która nam ściska wahacz, a ściska ona tutaj ten element, który jest na mimośrodzie, taka śruba mimośrodowa. I tutaj ta koronka, przekręcając ją, oddalamy zębatkę o te kilka milimetrów do tyłu i dzięki temu naciągamy łańcuch, który na chwilę obecną jest na tyle luźny, że, a raczej na tyle sztywny, że nie trzeba regulować go, mimo że już zrobiłem kilka kilometrów tym sprzętem. No i zasadniczo tyle. Opona, nie trzeba zdejmować osłony na pewno. Opona tutaj przychodzi, tylko trzeba po prostu delikatnie się nasiłować, żeby wyciągnąć z koło, bo tak na styk, naprawdę na styk ciaśniutko przechodzi, także oponka musi się delikatnie ugiąć i wtedy to nam złazi. Zobaczcie na to, to jest taki uroczy detal, te oparcie. Wsparcie bardziej oczywiście musi być z logiem Zontesa. Siedzenie ogólnie rzecz ujmując i chowane tutaj podnóżki. Wbrew pozorom myślałem, że tutaj no, na miejscu pasażera usiądzie taka naprawdę bliska koleżanka. Okazało się po ostatniej prezentacji, na której byłem, gdzie Zontesa zostawiałem na dłuższą chwilkę na przechowanie, chłopaki, którzy wprowadzali na serwis Zontesa 120+, bym powiedział, jeśli chodzi o masę, i oni się tutaj zmieścili
Ząc jest nawet dość żwawo odjechał, nie usiadł bardzo mocno na amortyzatorze. Da się dwie osoby przewieźć tutaj, chociaż nie oszukujmy się, to będzie głównie jednoosobowa maszyna i dlatego fajnie, że te podnóżki chowają się do środka. I nie widać ich na co dzień, prawda? A nie wystają gdzieś tutaj zawsze jako część widoczna pojazdu. Dobrym, fajnym rozwiązaniem i szalenie wygodnym, chociaż ciekawy jestem, czy da się podregulować je, jeśli chodzi o wysokość, ale z tego co widzę to nie. Znaczy wysokość może nie, ale pochylenie. Ja jako wyższy kierowca wolałbym, żeby były troszkę nachylone w górę, przód ku górze, wtedy byłoby mi wygodniej trzymać tutaj stopy i operować hamulcem i dźwigiem zmiany biegów. Niemniej jednak jest to bardzo wygodne rozwiązanie na motocykl w tej pojemności, który teoretycznie nie jest jakimś, wiecie, obieży światem, a to na dalsze odcinki na pewno będzie bardzo Kolejna rzecz, wydech, który jest tak na dobrą sprawę jednym kawałkiem rury, kwasówki i tutaj całkiem spora puszka z takim małym kikutem skierowanym ku dołowi. Nie da się oszukać, że to jest mała pojemność z tego wydechu. On fajnie brzmi na wysokich obrotach, ale nie oszukujmy się, nie jest to głośne, chociaż w przypadku takiego cruzerka, wiecie, na mieście jest wystarczająco głośny, a do takiego cruzowania codziennego czy dla przyjemności nawet i lepiej, że jest cichy. Lampy z tyłu, wszystko jest ogólnie na LEDach tutaj zrobione i to się bardzo ceni. Kierunkowskazy bardzo dobrze widoczne, zamontowane na tym lewitującym błotniku. Fajny detal i tutaj nie lubię tych lewitujących błotników w znacznej części motocykli. Denerwują mnie już, bo jest ich za dużo, ale w tym motocyklu jak w żadnym innym to pasuje. Dzięki temu ta dupcia jest taka fajna, taka smukła i zobaczcie te lampy tutaj podzielone na dwie, a najfajniejszy dla mnie jest detal ten tutaj, ta dziura na wylot. Fajnie, naprawdę bardzo ładowanie zaprojektowane na dworze. No i oczywiście centralna lampa stop też robi wrażenie. Tu pod spodem mamy dostęp do ładowania motocykla bez podnoszenia kanapy i dostawania się do akumulatora i też dzięki temu możemy odpalić go indukcyjnie, bo takie odpalanie też tutaj jest w tej pesce nowego typu. Niesamowicie ciekawe jest umiejscowienie tego amortyzatora, prawda? Zobaczcie, całkowicie pod motocyklem. Jest osłonięty oczywiście taką plastikową nakładką, żeby nie brudził się za specjalnie, ale nie oszukujmy się, po dzisiejszej przejażdżce delikatnie w deszczu jest tutaj brudno. Natomiast zobaczcie, jak śmiesznie, zarazem ciekawie jest to tutaj wykonane, jak długi jest ten wspornik. Tu ten kiwak w takiej bardzo nietypowej pozycji, ale zawieszenie, powiem Wam, że działa bardzo sprawnie i jest naprawdę przyzwoicie komfortowo na tym sprzęcie. Komfort taki na sportowo, ale naprawdę bardzo przyjemnie mi się na tym jeździło. Jeśli chodzi o silnik, wydawało mi się, że tutaj będzie wiecie, takie klasyczne zmiany. Większy cylinder, troszkę większa głowica, przeprogramowany wtrysk i już mamy 350, mamy się czym chwalić. No nie poszli po bandzie, nie było tak łatwo, zrobili troszkę więcej. Na pierwszy rzut oka widzę, że troszkę większa jest ta chłodnica, a przynajmniej wygląda na większą. Numer 2. Tu pod spodem mamy chłodnicę oleju, też nowość, której nie było. Numer 3 to miejsce, w którym jest olej w tym silniku, a mianowicie wygląda na to, że jest tutaj normalna miska olejowa. Spust oleju jest tutaj, a nie tak jak na przykład w modelu 310V, na którym poniekąd ta bryła jest wzorowana, gdzie znajdował się tutaj z przodu i żeby dorwać się tam do tego oleju na przyglądzie, no to trzeba było poświęcić chwilę czasu. Umiejscowienie oleju tutaj w ramie bezpośrednio miało też za zadanie poniekąd chłodzenie tego oleju, łatwiejsze chłodzenie tego oleju. Teraz jak poszli w tego typu rozwiązanie z tą chłodniczką, no to nie dziwię się, że chłodzenie dodatkowe nie będzie potrzebne. Nadal pozostają tutaj te fajne lusterka, które składają się w bardzo prosty sposób. Są strasznie solidne, nie wibrują, widoczność jest naprawdę zadowalająca. Nadal mamy tutaj oczywiście w standardowym wyposażeniu regulowane manetki, tak sprzęgła, jak i hamulce. Możemy sobie otworzyć zbiornik paliwa, możemy otworzyć sobie siedzenie. Pod siedzeniem tutaj dużo nie znajdziemy poza akumulatorem żelowym. Standardowo jak na Xantesa w dziwnym miejscu umieszczone jest gniazdo USB. Tutaj są nawet dwa gniazda USB. Co ciekawe, podobno obsługują
Quick Charge faktycznie zdecydowanie szybciej ładuje się poprzez to gniazdo ten telefon. Miałem okazję z tego skorzystać. A jest to dość istotne, żeby się szybko ładował, ponieważ przy transmisji bezprzewodowej na ekran troszkę tej baterii nam zeżre. Szkoda jedynie, że schowek nie jest tak duży, żeby pomieścić taki no, spory dość smartfon. W moim przypadku 6,8 cala tutaj nie wchodzi. Nie wiem, 6-calówka być może by weszła. Bardzo fajnie, że schowki są otwierane bez żadnego dodatkowego przycisku czy kluczyka, tylko po prostu tutaj klik i się otwiera. Z drugiej strony fajnie by byłoby jednak, żeby zaimplementowali coś takiego, żeby tak jak jest na przykład w modelu 125M, że jeden schowek otwiera się właśnie bez niczego, a drugi jest już zamykany elektronicznie razem z całym motocyklem. No, także z technicznego punktu widzenia sukcesywnie wszystko pozmieniali. Nie tylko większy moc, większy silnik, ale do tej większej mocy idą lepsze hamulce. O hamulcach i o mocy zresztą zaraz pogadamy w części takiej typowej z jazdy. Natomiast jeszcze kilka rzeczy Wam pokażę, których nie pokazałem wcześniej, które pokazywałem to już na prezentacji takiej instagramowej. Sam wyświetlacz, bo on tutaj jakby dużo się nie zmienił w stosunku do pozostałych Zontesów, natomiast pojawiła się ta wersja Easy Connect. I to jest o tyle fajne, że otwieracie sobie aplikację w telefonie, łączycie się z telefonem. Jeśli wykupicie nawigację, to macie tą Zontesową z korkami opierającą się prawdopodobnie na Google. Natomiast ja tej aplikacji nie miałem wykupionej w tym konkretnym modelu, ale nie ma problemu, poradziłem sobie. Można skorzystać z transmisji bezprzewodowej ekranu komórki na ekran tutaj, dzięki czemu mogłem sobie wyświetlać Google Mapsa podzielonego z ekranem YouTube'a, jednosika czy czegokolwiek tam Wam się zapragnie. A dodatkowo, jak widzicie, mimo że wyświetla Wam się zawartość telefonu, to są obroty, jest prędkość, neutralny, czyli aktualnie zapięty bieg, temperatura pieczy i wszystkie kontrolki, które chcielibyście widzieć. Jazda po mieście to jest chyba najlepszy sposób na pokazanie Wam, jak ta maszyna się sprawuje w warunkach, do których tak naprawdę tego typu silniki zostały przewidziane. Pokazywałem Wam na podnośniku, jak silnik wygląda, a teraz od strony jazdy widać te zmiany i czuć ewidentnie. Fascynuje mnie, powiem Wam na chwilę obecną, jak działają te silniki jednocylindrowe właśnie o tak małych pojemnościach, jak daleko technologicznie to poszedł ten downsizing, bo naprawdę pokazuje to, że mały silniczek, który nadawał się tylko do jednej rzeczy, teraz staje się zupełnie uniwersalnym podejściem do tematu i podróżowanie na takiej 350 jest już w pełni akceptowalne i wykonalne bez najmniejszego problemu, ponieważ po mieście on ma moc, on ma krzepę, żeby wiecie, ruszać spod świateł i to w zasadzie nietypowo jak na jednocylindrowca, bo wiecie, jednocylindrówki były fajne, były mocne z dołu. Fajnie się napędzały na początku, ale w tych wyższych partiach obrotowych już się pociły. Tu mamy zakres obrotowy do 10 000 i on w całym tym zakresie ma praktycznie moc i chęć do działania. Niezależnie czy jesteśmy na idealnym biegu, czy też nie. Zawsze motocykl ma chęć przyspieszać. Bardzo mi się to podoba. W stosunku do zeszłej wersji, czyli właśnie 310, też widzę dużą zmianę, zwłaszcza w takim jeżdżeniu, wiecie, już na większych przelotówkach. 310 miała coś takiego, że przyspieszaliście do jakichś 4-5 tysięcy obrotów, potem turbodziura i później znowu ta moc się pojawiała do końca obrotów. Fajne doznanie. Oczywiście turbodziura w tym przypadku to nie jest silnik uturbiony, chociaż pewnie być może, no ale jak to inaczej nazwać. W tym momencie tej dziury właśnie nie ma, nie czuć tego, on bardzo płynnie przyspiesza i na trasie maksymalnie poszedł mi do 160 km na godzinę. Minus przekłamanie licznikowe, to GPS pokazywał jakieś 152 km, czyli bardzo przyzwoicie. Można byłoby trochę więcej z niego wyciągnąć, to czuć po tym silniku. Domyślam się, że zmiana zębatki na ząbek większą z przodu mogłaby obniżyć troszkę obroty i te 160 zrobić takim w pełni używalnym, a nie wiecie, koniec skali 9900 obrotów na minutę i jedziecie tę pakę 60.
raczej nie polecałbym tego ze względu na spalanie, które wtedy będzie już zdecydowanie lepsze w dużo większych maszynach po prostu, przy tych samych prędkościach, ale wiecie, awaryjnie da radę. Patera! Skubany kręci się jak głupi. Tutaj naprawdę ja chyba za mocno się obchodzę z tym silnikiem, zbyt surowo, ale on do tego zachęca, definitywnie. Wracając jeszcze do trasy, to widać, że on pod to był tworzony. Może nie jakieś tam dalekie wypady, wiecie, do Włoch i z powrotem, chociaż da radę. Trochę wolniejszą prędkością, ale da radę, a jak już bokami lecicie, to już 100%. Przy stosunkowo niezłym spalaniu. Natomiast na takich przelotach on się bardzo fajnie prowadzi. Jest stosunkowo długi, jest bardzo sztywny i twardy przy okazji. W związku z powyższym, wiecie, im bardziej takie miejskie, wytłuczone drogi, tym bardziej wasz kręgosłup będzie wołał o pomoc i pomstę do nieba, tak jak mój w tym momencie. Na nim czuć każdy dołek, każdy wybój no nie jest to komfortowa maszyna w tych kategoriach, ale wybierając się już na dłuższe wypady, właśnie tak na ekspresówkę, jakąś taką międzymiastówkę, to bardzo wygodnie mi się tym jechało, ponieważ on się ładnie prowadził, ładnie trzymał, równiutko szedł i wiecie, pozycja za kierownicą taka krzesełkowa, sety pełne, czyli wygodnie dla nóg, zdecydowanie fajniejsza opcja niż podnóżki takie króciutkie, znaczy niż te takie klasyczne PEGI. Kolejny plusik do jazdy takiej turystycznej to na pewno ta szyba, która jednak przy 150 na godzinę i dużym wietrze nie była w stanie się podnieść, ale to już poniżej 100 jak najbardziej mechanizm dawał radę, ale przy takim naprawdę ostrym wietrze, także jestem w stanie to wybaczyć. Może się już w niego wjeździłem, ale na początku powiem wam, że tak ciężko mi się nim winklowało, ciężko mi było go położyć w tym zakręcie, znaleźć tą optymalną pozycję i przyzwyczaić się do tego sprzętu. Ja często na to zwracam uwagę, jak szybko jestem w stanie się przyzwyczaić do motocykla. Ten wymagał trochę przyzwyczajenia. Dzięki sztywności zawieszenia dalej łatwo, fajnie będziecie wchodzili w zakręty i dość stabilnie on będzie się w nich zachowywał. Natomiast no, przekładanie, wiecie, balansu, no to już nie jest tak wygodne i tak przyjemne. Tutaj do tego znajdziecie zdecydowanie fajniejsze maszyny, chociażby model X układ hamulcowy i ten jest teraz idealny. Moje twierdzenie, które mówiłem przy okazji testowania 310T, że jednocylindrówki miały zdecydowanie za delikatny układ hamulcowy na przodzie zwłaszcza. I tej siły hamowania nie wystarczało, tylko pod warunkiem, że używali się obu hamulców naraz i wiedzieliście, jak to robić. Na tą chwilę Zontesik ma z przodu sporych rozmiarów tarczę, którą wyhamowuje czterotłoczkowy zacisk, bardzo, ale to bardzo podobny wizualnie do Brembo. Na pewno Brembo to nie jest, nawet jest podpisany jako Zontes chyba, nieważne, ale skuteczność hamowania w tym modelu przednim hamulcem jest bardziej niż zadowalająca. I to nawet z tych dużych prędkości. Tutaj nie bałem się, że nie starczy mi dystansu. Dodatkowo jesteśmy przez dwukanałowy ABS wspomagani przy tym hamowaniu, więc zrobimy to w miarę bezpiecznie. No i w przypadku tylnego hamulca też jestem gotów pokusić o stwierdzenie, że to jest chyba jeden z lepiej działających układów, które do tej pory miałem do czynienia w takich chińskich motocyklach z układem Boscha, ponieważ wciskając ten tylny hamulec, faktycznie coś ta maszyna spowalnia. Czuć oczywiście, że ten ABS tam napierdziela cały czas, ale fizycznie czujecie, jak on zwalnia. I na koniec, bo chyba tego jeszcze nie pokazywałem, jak siedzi dwumetrowiec na tym sprzęcie, no więc no nie jest on ogromny, wierzcie mi,
ale siedzi się całkiem wygodnie. Jeździłem nim naprawdę sporo kilometrów, nim trzasnąłem. Z tego co wiem, zostaje na troszkę dłużej, więc jeszcze będę jeździł i jeszcze go eksploatował. Natomiast powiem Wam, że naprawdę siedzi mi się na nim całkiem przyzwoicie, jak na małą maszynę. Mamy dobre wyposażenie, mamy ciekawy sprzęt, mamy silnik i już abstrahuję nawet od tej 350. Aktualnie te małe pojemności silników są naprawdę super zrobione. To jest ta przepaść od jeszcze 3-4 lat, jak się pojawiały pierwsze 400, którymi sami jeździłem, możecie sobie sprawdzić na kanale ADV 400 na przykład. To naprawdę motocykle te przeszły długą drogę i te silniki są teraz szalenie uniwersalne, bo można tym pojechać w traskę. Ok, nie będziecie zasuwali 140-150 bez przesady, ale 110-120 bez najmniejszego problemu przy malutkim spalaniu albo akceptowalnym bardzo spalaniu, co w czasach dzisiejszych cen paliwa chyba jest nie bez znaczenia. A mówię, patrząc na tą maszynę, i tak buźka się cieszy, bo jest zrobiony nieprzeciętnie. Najlepiej oczywiście jest się przymierzyć, sprawdzić po swojemu, przetestować w miarę możliwości. Jakbyście chcieli, to wiecie, gdzie mnie szukać. Jeśli nie wiecie, to pewnie w opisie będzie adres. Póki mam, to mogę pokazać ten model testowy, także zapraszam. No i tyle, tak na dobrą sprawę. Jeśli się podobało, jeśli dotrwaliście do końca, dajcie sobie znak. Napiszcie w komentarzach, jeśli czegoś nie powiedziałem, a chcielibyście coś jeszcze dodatkowo wiedzieć na temat tej maszyny. No, do zobaczenia. Cześć.